Buchara to jedno z wielkich miast Jedwabnego Szlaku położonych na terenie dzisiejszego Uzbekistanu. Dawniej wielkie centrum religijne z 360 meczetami, święte miasto zamknięte dla niewiernych. Dziś to wyjątkowe miejsce, które oparło się upływowi czasu. Turysta odwiedzający Bucharę może zobaczyć ją taką, jaka była przed wiekami, z prawdziwymi, nienaruszonymi zabytkami, które przetrwały do naszych czasów. To miejsce autentyczne i tętniące życiem, tak za dnia, jak i w nocy. Najbardziej znanym miejscem Starego Miasta w Bucharze jest kompleks Poi Kalon. Składa się z medresy Mir i Arab, minaretu Kalon i meczetu o tej samej nazwie. Wzrok przyciąga zwłaszcza minaret. Pochodzi z 1127 roku, a jego nazwa Kalon po persku znaczy wielki. Wysoki na 45 metrów minaret był widoczny z daleka, służył więc jako punkt orientacyjny dla karawan podróżujących Jedwabnym Szlakiem. W średniowieczu wykorzystywano go również jako miejsce publicznych egzekucji. Z jego szczytu zrzucano przestępców skazanych na śmierć. Obok minaretu znajduje się meczet Kalon, zbudowany na początku XVI wieku. To jeden z większych meczetów centralnej Azji, może pomieścić nawet 12 000 osób. To nie tylko zabytek, ale funkcjonujący meczet piątkowy, w którym odbywają się modlitwy. Historia Buchary nierozłącznie wiąże się z Jedwabnym Szlakiem. Miasto, położone na skrzyżowaniu kupieckich tras, żyło z handlu, a szczyt prosperity przypadł na XVI wiek. Wtedy też zbudowano wiele krytych domów handlowych, w których kupcy sprzedawali swoje produkty, np. biżuterię, którą handlowano na bazarze Toki z Aragon, oraz tkaniny i dywany, z których słynęła Buchara. Te sprzedawane były w Tim Abdullah Khan. Do dziś kwitnie tu handel, choć teraz głównie nastawiony na turystów. W Bucharze znajdowało się również jedno z największych centrów wymiany walut w centralnej Azji. Transakcje odbywały się na specjalnie przeznaczonym do tego bazarze Taki Sarafon. Nazwa ta wzięła się od słowa sarraf, co w języku perskim oznaczało właśnie wymianę walut. Dziś na Taki Sarafon nie ma już kantorów. Można tu najwyżej wymienić swoją walutę na dywany lub pamiątki, których jest tu ogromny wybór. W Bucharze handlowano nie tylko rzeczami, ale też ludźmi. Miasto było wielkim ośrodkiem handlu niewolnikami, który trwał aż do XIX wieku. Centralnym punktem Starego Miasta, przy którym toczy się codzienne życie, jest Labi House, kompleks architektoniczny otaczający sztuczny zbiornik wodny. Zbudowany w XVII wieku, był częścią sieci miejskich kanałów. Dawniej wykorzystywano go do gromadzenia wody do kąpieli i picia, ale zaprzestano tych praktyk, gdy ze stojącej wody zaczęły rozprzestrzeniać się choroby. Dziś miejscowi korzystają z placu jako popularnego miejsca towarzyskich spotkań. Labi House otaczają ważne religijne budynki. Z północnej strony medresa Kukeltasz, od wschodu medresa Divana Begiego, a od zachodu Hanaka Divana Begiego, czyli rodzaj muzułmańskiego klasztoru. W parku przy Labi House stoi pomnik niezwykle popularnej w Azji postaci Hodży Nasreddina. To legendarny mędrzec i filozof z Anatolii, bohater licznych anegdot i przypowieści ukazujących jego mądrość i spryt.
Podążając na wschód od Labi House dotrzemy do Hor Minor, ikonicznej medresy, której nazwę można przetłumaczyć jako 4 minarety. Budynek jest niewielki, podobnie jak jego wieże, które nigdy nie pełniły roli minaretu. Zbudowano je wyłącznie w celach dekoracyjnych. Medresę wzniesiono w 1807 roku na zlecenie tureckiego kupca, który ponoć zainspirował się widzianym w Indiach Taj Mahal. To, co możemy obecnie podziwiać w tym miejscu, to jedynie część większej budowli, która nie przetrwała do dziś. Według legendy 4 minarety symbolizują 4 wielkie religie, których przedstawiciele żyli w Bucharze: islam, chrześcijaństwo, buddyzm i zoroastryzm. Największym i najstarszym zabytkiem Buchary jest twierdza Ark. Jest ona tak stara jak i sama Buchara. Według archeologów pierwsza forteca w tym miejscu powstała już w IV wieku przed naszą erą. Imponująca budowla góruje nad zachodnią częścią miasta, a jej potężne mury z gliny mają 780 metrów długości i maksymalnie 20 metrów wysokości. Twierdza Ark przez ponad 1000 lat była rezydencją władców Buchary. Obecny kształt zaczęła przybierać w XVI wieku. W tym czasie Ark rozrosła się, by pomieścić nie tylko emira, jego rodzinę i świtę, ale również kilka tysięcy mieszkańców. Znajdowały się tu m.in. pałac emira, jego rezydencje, budynki administracyjne, meczety, szkoły i koszary. Było to prawdziwe miasto w mieście. Niestety do dzisiejszych czasów przetrwało niewiele z oryginalnej twierdzy. W 1920 roku została ona niemal doszczętnie zniszczona przez Armię Czerwoną podczas bombardowania Buchary. Budynki, które przetrwały, wykorzystywane są obecnie jako muzeum. Choć szczyt twierdzy nie wygląda zbyt imponująco, większość oryginalnej zabudowy została bowiem zrównana z ziemią, to warto tu wejść choćby dla widoku na Stare Miasto. Stare Miasto w Bucharze to ogromny zespół architektoniczny. Trudno wymienić wszystkie zabytki, gdyż jest ich ponad 140. Na każdym kroku możemy spotkać piękne medresy czy meczety, jak na przykład położony nad stawem, podparty drewnianymi kolumnami meczet Bolo House. Historyczne centrum miasta od 1993 roku znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. W odróżnieniu od Chiwy i pełnej monumentalnych zabytków Samarkandy, Buchara ma bardzo kameralną, autentyczną atmosferę. Na Starym Mieście, między budynkami sprzed setek lat, toczy się normalne życie. Jest tu pełno nie tylko turystów, ale też mieszkańców, Uzbeków spędzających czas przy herbacie i granej na żywo muzyce. Na każdym kroku widać, że miasto żyje, tak za dnia, jak i w nocy. A w nocy Buchara wygląda niesamowicie. Jeśli więc kiedyś odwiedzicie to miasto, do czego serdecznie zachęcam, koniecznie wybierzcie się na spacer po zmroku.